Bardzo dawno temu miałem przyjemność uczestniczyć w kursie z komunikacji interpersonalnej. Na tych zajęciach nasz prowadzący z takim uporem maniaka chciał nam udowodnić, że nawet najprostsze czynności i przedmioty da się udoskonalić. Jako pierwszy przykład podał światła drogowe, które często możemy zobaczyć wiszą nad skrzyżowaniem. W dzisiejszych czasach to, że światło zmienia się w odliczanie do następnego światła jest normą, ale powiem Wam, że 20 lat temu to nie było takie oczywiste i zrobiliśmy wtedy ogromne oczy. I teraz w tym momencie ktoś może powiedzieć: Sławek, bój się Boga, po co to mówisz na kanale akwarystycznym? Mówię to po to, że po prostu akwarystyka, tak jak inne dziedziny naszego życia, też wymaga innowacji. Najlepszym przykładem jest filtracja zewnętrzna. Dawniej zrobili filtrację, czyli filtr zewnętrzny, który po prostu filtrował wodę. Później jakiś mądry człowiek do tego filtra dodał grzałkę. I tak to znaliśmy do dzisiaj. Dzisiaj pokażę Wam filtr, który do filtrowania, ogrzewania wody dodał jeszcze suplementację CO2. Naprawdę powiem Wam, że czekałem na ten produkt od bardzo dawna i tak sobie myślałem, jak patrzyłem pod moje akwarium, że tych sprzętów jest tu stanowczo za dużo. A teraz produkt, który skupia w jednym 3 funkcje. Jeżeli jesteście ciekawi, co to jest za produkt, zapraszam na film. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Dobrze, zacznijmy może od tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli od opakowania. Producent jasno deklaruje przeznaczenie, czyli ten filtr jest dedykowany do akwarium od 400 do 600 litrów. Przepływ 1500 litrów na godzinę. Ale o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Z boku opakowania znajdziemy piktogramy z największymi zaletami tego modelu. I tutaj od razu muszę się nieco zatrzymać, bo to jest absolutny gwóźdź programu, o którym za chwilę powiem nieco więcej. Chodzi o zintegrowane rozwiązania dla ogrzewania i, uwaga, dwutlenku węgla. Oprócz tego na pudełku mamy specyfikację techniczną, przekrój koszy filtracyjnych i informacje o cichej pracy urządzenia. Jeżeli już wszystko mówiłem, co znajduje się na opakowaniu, to po prostu wręcz nie mogę się doczekać, jak to otworzę, i za to właśnie teraz się biorę. Otwieramy. Na samej górze wita nas standardowa papierologia, czyli instrukcja obsługi. Szukam w języku polskim i znajduję. Oczom naszym ukazuje się oczywiście filtr i następnie kartonik z akcesoriami. I tutaj chyba bez zaskoczenia, czyli jest, co zazwyczaj powinno być. Kompletne przyłącza, czyli wloty i wyloty, solidnie wyglądająca deszczownica, która ma 2 dość długie elementy i aż korci sprawdzić, czy przez te 2 długie elementy naprawdę dobrze dmucha. Jeżeli ktoś ma już podłączony ten filtr i używa właśnie podwójnej deszczownicy, niech koniecznie napisze w komentarzu, jak to działa. Co dalej? Przyssawki, węże oraz kolanka, które są według mnie rzadziej spotykane w standardowym wyposażeniu filtra. Węże wydają się na pierwszy rzut oka odrobinę sztywne, co jest klasyką w tej półce cenowej, ale po zanurzeniu w wodzie, w rządku powinno być wszystko dobrze. Tego typu węże mają swoje plusy i minusy, trudno je ukształtować, ale jak już to zrobimy, siedzą idealnie. No i w tym pudełku też znajdziemy głowicę, która nie jest od razu osadzona na filtrze, jak w większości przypadków. I teraz sam filtr. Powiem Wam, że jak mam ten kawałek plastiku w dłoniach, wydaje mi się, że to solidna konstrukcja z dobrej jakości materiału,
ale jednocześnie jest w porównaniu z innymi markami dość lekki. I to właśnie, że jest lekki, nie zawsze niestety jest dobre. Ale sama bryła filtra jest klasyczna w ciemnych, standardowych barwach. Plastik, z którego wykonano kubeł, jest matowy. Nie jest to może ten rodzaj pancernego, błyszczącego tworzywa, które znamy z filtrów kosztujących trzykrotność tej kwoty co tu, ale jeszcze raz powiem, nie ma tu absolutnie nic do zarzucenia. Sprawia wrażenie trwałego. Zatrzaski trzymają mocno i nie mają niepokojących luzów. Chociaż tak jak to bywa niekiedy w przypadku większych, bardziej znanych marek. I teraz przejdźmy do tego, co odróżnia ten sprzęt od dziesiątek innych filtrów na rynku. Jak już mówiłem na wstępie, wyciągając każdy sprzęt możliwy z akwarium, zyskujemy bezcenną przestrzeń na aranżację, no i wtedy też według mnie bardziej estetycznie takie akwarium wygląda. I tutaj Clar EX robi kapitalną robotę. Ja teraz tak się zastanawiam, że prawie połowa filmu, a ja jeszcze nie powiedziałem nazwy filtra. Uwaga, rewelacja, prawdziwa nowinka, bezpośrednie połączenie dwutlenku węgla do filtra. Krótko mówiąc, według mnie to naprawdę rewelacyjny pomysł. Nie musimy kupować osobnych zewnętrznych reaktorów montowanych na wężach, które niestety zwiększają szanse na przeciek tej instalacji. Nie musimy też upychać dyfuzorów ze spiekiem ceramicznym gdzieś w rogu akwarium, gdzie i tak zawsze będą zarastać glonem. Choć wiem, że są pewnie między nami osoby, które lubią bąbelki CO2 tańczące gdzieś tam w toni wodnej, ale ja osobiście wolę bąblujące rośliny. Powiem Wam, że Hapet rozwiązał ten problem wręcz genialnie. Podpinamy wąż z CO2 z gniazdem bezpośrednio do systemu w filtrze. W teorii powinno to nam dawać fenomenalną rozpuszczalność CO2, bo wirnik rozbija bąbelki, a sama woda krążąca w kuble robi resztę. Dla roślinnych akwarystów, takich jak ja, to naprawdę potężny plus. I teraz coś, co było też w innych modelach filtrów, ale tutaj Hapet zrobił to naprawdę bardzo sprytnie. Możliwość montażu grzałki. Uwaga, warte słowo podkreślenia montażu. Akwaryści od lat kombinowali, jak ukryć grzałkę w swoich zbiornikach. W tym filtrze Hapet dał nam specjalne miejsce na jej instalację. Uwaga, instalację lub montaż, jak to woli nazwać. I właśnie to odróżnia ten filtr od pozostałych. Pewnie niektórzy, którzy nie za bardzo zatrybili, zastanawiają się, co jest w tym absolutnie takiego fajnego. Nie jesteśmy skazani na zakup dedykowanej autorskiej grzałki producenta, która w razie awarii wymagałaby poszukiwań i dość sporych wydatków. Dlatego, że zwykła grzałka kosztuje o jakieś 30% mniej niż grzałka dedykowana do filtra. To rozwiązanie na tyle jest uniwersalne, że wystarczy dobrać standardową grzałkę, która będzie po prostu pasowała do wielkości i mamy po sprawie. Wkładacie do filtra grzałkę, którą i tak pewnie macie gdzieś tam w szufladzie i problem sprzętu szpecącego naszą aranżację wewnątrz zbiornika po prostu znika. Procedura jest mega prosta. Nakładamy uszczelkę na grzałkę naszą, następnie wkładamy ją do filtra. Całość zakrywamy taką specjalną nakrętką, w której jest miejsce na przewód naszej grzałki. No i problem z ogrzewaniem mamy z głowy. Zanim zajrzymy do środka, biorę głowicę, która była wraz z akcesoriami. Zobaczcie, jak jest zbudowana. Na pierwszy rzut oka wygląda podobnie jak pozostałe konstrukcje, ale jest niewielka różnica. Ten właśnie oto wężyk, według mnie to właśnie tędy dostaje się CO2, które miesza się z wodą. Co dalej w środku? Oczywiście są kosze filtracyjne.
Według mnie filtr Klar EX jest bardziej nastawiony na filtrację mechaniczną niż biologiczną. Znaczy, no tak wnioskuję po mediach, jakie tutaj zostały umieszczone. Kosze są spasowane dobrze, mają rączki ułatwiające wyciąganie. Wiecie, o co mi chodzi, taka jedna zbiorcza rączka, która wyciąga wszystkie kosze. Wszystko się trzyma razem bardzo pewnie, dlatego że jest spięte takimi małymi klamrami po bokach, a według mnie to kolejny naprawdę świetny pomysł. No i właśnie trochę o tych mediach filtracyjnych, o których już nieco wcześniej wspomniałem. Szczerze mówiąc, ten temat za bardzo mnie nie dotyczy, dlatego że nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze użyć tych samych mediów filtracyjnych, które są w obojętnie jakim filtrze. Ale dla porządku powiem, że są tutaj media biologiczne, no i oczywiście dwie gąbki, jedna w większej gradacji, druga mniejszej. I tutaj muszę od razu przeprosić, przepraszam Hapet, ale ja wkładów filtracyjnych nigdy nie używam dedykowanych przez producenta filtrów. Więc tym razem też nie będzie wyjątku. Trzeba przyznać, że układ przepływu wody jest w tym filtrze naprawdę zrobiony logicznie i zapobiega tak zwanym martwym strefom w filtrze. Według mnie za taką cenę to naprawdę pełna profeska. Jedyne co mnie ciekawi to właśnie ten dopływ CO2. Czy nie będzie czasem robiło się trochę głośniej? Ale dobrze, zostawmy to, przejdźmy do konkretów, czyli do cyferek. Ale spokojnie, nie będzie na razie o cenach, ale będzie o tym troszkę później. Jak już wspomniałem, model Klar EX 1500 ma deklarowaną wydajność pompy na poziomie 1500 litrów na godzinę. A to wszystko za jedyne, uwaga, 15 watów prądu. W dzisiejszych czasach to naprawdę ważne i wydaje mi się naprawdę spoko osiągnięcie. Ale wracając do tej wydajności, nawet całkiem niezłej wydajności. Każdy doświadczony akwarysta wie, że te testy są robione przeważnie przy pustych kubełkach. Kiedy napełnimy ten filtr mediami filtracyjnymi i te media nieco się przybrudzą, no to te osiągi oczywiście nieco się obniżą. Ale biorąc pod uwagę moc pompy, według mnie realnie ten filtr nadaje się do zbiorników około 400 litrów. Warto zaznaczyć, że według producenta ten filtr jest, że tak powiem, bardzo kulturalny, jeśli chodzi o głośność. Oczywiście, jeszcze raz powiem, to tyle w teorii, bo w praktyce będę musiał to po prostu sprawdzić po 3 miesiącach albo nawet pół roku, jak głośny jest ten filtr. Dla wszystkich tych, którzy nie mają w domu, w cudzysłowie 500-litrowych oceanów, mam dobrą informację. Hapet nie ograniczył się tylko do tego dość dużego i wydajnego filtra. W serii Klar EX dostępne są 3 modele. Oprócz dzisiejszego bohatera, czyli 1500, mamy model Klar EX 1000 z wydajnością 1000 litrów na godzinę, dedykowany do zbiorników od 200 do 400 litrów oraz model pośredni Klar EX 1200, czyli 1200 litrów na godzinę do akwariów od 300 do 500 litrów. Także każdy znajdzie coś idealnego pod litraż swojego szkła. Uwaga, teraz coś, co powinno Was szczególnie zainteresować. No ale panie, ile za to trzeba zapłacić? No dobra, już melduję. Klar EX 1000 415 zł. Klar EX 1200 499 zł. A dzisiejszy bohater, czyli ten mój filtr Klar EX 1500, uwaga, 559 zł. Naprawdę to nie są żarty. Niecałe 560 zł za filtr obsługujący akwarium, powiedzmy 500 litrów, grzejący w tym akwarium wodę i suplementujący CO2. To naprawdę uczciwa, według mnie, cena. Podsumowując,
Hapet Klar EX1500 to sprzęt, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Oczywiście na chwilę obecną na papierze. Nie jest to sprzęt udający coś, czym nie jest. Według mnie to uczciwy, solidny kawałek akwarystycznej techniki z rozwiązaniami, które do niedawna były zarezerwowane tylko dla najwyższych marek premium. Zintegrowane ogrzewanie i suplementacja CO2 to funkcje, za które według mnie producenci powinni dostawać medale. A wszystko to w cenie, która jest po prostu bardzo konkurencyjna. Oczywiście wszystkie linki do dokładnej specyfikacji i dostępności 3 modeli z tej serii zostawiam Wam na dole w opisie tego filmu. Możecie sobie kliknąć i na spokojnie to wszystko przeczytać. Na koniec mam do Was bardzo osobiste pytanie. Patrząc na te wszystkie funkcje i cenę, czy sądzicie, że ten filtr ma realne predyspozycje do tego, żeby zawojować rynek akwarystyczny w Polsce? Jak myślicie, czy duże marki powinny czuć oddech konkurencji na plecach? Dajcie znać o tym koniecznie w komentarzach, z chęcią jak zwykle z Wami podyskutuję. Tradycyjnie, jeżeli Wam się ten film podobał, to zostawcie kciuka do góry, subskrypcję, jeżeli jesteście tu pierwszy raz. Dzięki za wspólnie spędzony czas, życzę Wam czystej wody i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!